Co robić we wrześniu w ogrodzie? Wrzesień nie jest to czas, aby odetchnąć z ulgą po uprawach i się smucić, że lato już ucieka. Ogrodnicy wiedzą, że w ogrodzie przed zimą wciąż pozostają dziesiątki pilnych rzeczy do zrobienia, ponieważ życie toczy się pełną parą, co oznacza, że przed nami jeszcze dużo pracy. Wiele warzyw, owoców i jagód zostało już zebranych. Słoiki z przetworami przeniosły się do piwnicy, letnie kwiaty schowały się do następnego sezonu, ale zimne noce i pierwsze jesienne deszcze nie zwalniają z odpowiedzialności za te rośliny, które pozostają w ogrodzie na zimę. Nadszedł więc czas, aby ponownie zabrać się do pracy, nie tracąc niczego z oczu. Co jeszcze jest do zrobienia w ogrodzie we wrześniu? Kontynuujmy zbieranie owoców i jagód. We wrześniu zbiera się późne odmiany jabłek i gruszek, jesienne śliwki i tarninę. Musimy zbierać, zaczynając od dolnych gałęzi, stopniowo przechodząc do górnych. Owoce późnych, czyli zimowych odmian zwykle się dobrze przechowują, co oznacza, że należy wcześniej przygotować dla nich miejsce. Nawozić krzewy i drzewa. Duże, zwłaszcza owocujące rośliny i gleba pod nimi zostały zubożone w ciągu sezonu, co oznacza, że należy pilnie uzupełnić zapasy składników odżywczych. Jesienią nawozów azotowych się nie stosuje, aby nie pobudzać wzrostu liści i pędów, ale musimy zastosować te na bazie potasu i fosforu. Kompleksy mineralne oznaczone jesień, popiół, superfosfat, siarczan potasu i chlorek potasu są dla nich najbardziej odpowiednie. Chrońmy swój ogród przed szkodnikami. Zanim liście opadną z drzew i krzewów, a zimujące owady ukryją się w glebie, ogród musimy przed nimi zabezpieczyć. Nie odkładajmy tego do października. Szkodniki już wejdą głęboko w ziemię. Jak to zrobić metodą ekologiczną? Powiem Wam w następnym filmiku. Oczyśćmy okolice pni. Nie pozostawiajmy na zimę kręgów przy pniu i alejek z malinami, truskawkami i innymi jagodami. W czasie, który nam pozostał do zimy, chwasty będą miały czas na wzrost, rozmnożenie i jeszcze gęstsze zajęcie podbitego terytorium. Pozbądźmy się ich, wykopując korzenie. Po usunięciu resztek roślinnych spulchnijmy ziemię i ściółkujmy torfem, zbutwiałymi trocinami, humusem lub innymi dostępnymi materiałami. Przeprowadźmy podlewanie zaspokajające wilgoć. Po upalnym i suchym lecie drzewa wymagają obfitego podlewania nawilżającego. Gleba pod nimi powinna nawilżyć się do 1, a nawet do 1,5 metra w głąb. W tym celu młode drzewa potrzebują 40 litrów wody, dorosłe drzewa od 50 do 70 litrów, a te największe ponad 100 litrów wody. Należy pamiętać, że takie podlewanie można przeprowadzić dopiero w chwili, gdy większości liści nie będzie już na drzewach. Przecinanie sanitarne. Dokładnie obejrzyjmy drzewa, krzewy i krzaki jagodowe i usuńmy wszystkie wysuszone, chore, uszkodzone pędy. A następnie możemy od razu przeprowadzić przecinanie, które je formuje, lub odłożyć to do końca zimy, początku wiosny. Nie zapomnijmy o krzakach truskawek. Po raz ostatni usuńmy wąsy i chore liście. Posadźmy młode drzewa i krzewy. Gdy planujemy dosadzić nowe, ciekawe odmiany i nietypowe rodzaje drzew i krzewów, o których marzymy, udekorujmy nimi swój ogród. Wczesną jesienią młode sadzonki są sprzedawane w szkółkach w dużej ilości i jeśli posadzimy je we wrześniu, po prostu zdążą się jeszcze zakorzenić. Około 2 tygodnie wcześniej przygotujmy dołki i odżywkę pod sadzonki, aby nie trzeba było ich później w pośpiechu wkopywać. Wybielanie pni drzew.
Jeśli nie mamy pewności, że uda się nam wejść do ogrodu pod koniec zimy, kiedy pierwsze promienie słońca odbite od śnieżno-białej pokrywy stają się niebezpieczne dla drzew, lepiej wybielić je jesienią. Użyjmy do tego farby na bazie wody, która wytrzyma jesienne deszcze. Można również owinąć pnie i gałęzie szkieletów drzew białym płótnem, włókniną lub innym materiałem, który nie przepuszcza światła. Przytnijmy maliny. Po zebraniu ostatnich jagód powtarzających owocowanie malin przystąpmy do przycinania wszystkich krzewów, łącznie z odmianami letnimi. Letnim malinom należy usuwać gałęzie owocujące, to są te brązowe, a młode odrosty skrócić do części zdrewniałej. Przygnijmy gałązki, powtarzając owocowanie odmian malin do ziemi lub jeśli chcemy mieć owoce w pierwszej połowie lata, zostawmy 3 do 5 mocnych gałęzi na krzaku i zabezpieczmy je na zimę tak samo jak zwykłe maliny. Usuńmy pułapki z drzew. Jeśli na lato rozstawialiśmy w ogrodzie pułapki, np. feromonowe, czas je usunąć. Oczyśćmy je ze szkodników i spalmy lub odkaśmy i odłóżmy w suche miejsce do przyszłego roku. Następnie oczyśćmy szczotką pnie z mchu, porostów, narośli, które mogły powstać pod pasem pułapkowym w okresie letnim.